proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek i witam Was podczas KSW 104. Jesteśmy w arenie Gorzów, a ze mną jest Marek Samociuk, który po bardzo mocnej, wyrównanej i stójkowej batalii z Filipem Sawowym równa tak naprawdę porachunki pomiędzy panami. Teraz jest 1-1. Odgryzłeś się trochę Filipowi, ale dużo Cię to kosztowało. Powiedz mi, jak się czujesz i czy jesteś zadowolony z przebiegu spraw? No, rewanż mój. Cieszę się właśnie, Paulina, że wygrałem. Że tak powiem, długa droga była tych przygotowań do tej walki. No, od tamtego roku przygotowywałem się, nie wiem, tam chyba przed walką też Arka z Arturem, nie, może coś też z Szefelem na KSW 100 i cały czas szły te przygotowania aż do dzisiejszego dnia. No co, no, zrewanżowałem się, jest do przodu walka, no tak jak powiedziałaś, wyrównana, ale wydaje mi się, że kontrolowałem ją mimo przyjętych tych ciężkich ciosów, no ale no, na moje poszło. Słuchaj, masz naprawdę dużo powodów do radości, bo to jest Twoje trzecie zwycięstwo z rzędu. Jesteś rozpędzony. Ostatecznie liczy się tylko wynik tak naprawdę i potem możesz już dalej pracować nad swoimi ewentualnymi deficytami, ale robiłeś to, co trzeba. Słuchaj, Twój narożnik był bardzo emocjonalny. Wiemy oczywiście z jakich powodów. Jak się Tobie dzisiaj współpracowało z Twoim teamem? No świetnie. Wszystko słyszałem, co do mnie krzyczeli. No oczywiście popełniłem troszeczkę tych błędów. No ale tak jak mówię, no Filip to jest mocny gościu, postawił mocne warunki, ale mimo wszystko każdą poprawkę, którą słyszałem od narożnika, to wydaje mi się, że ją wdrażałem w walkę i po prostu wykonywałem swoją robotę. Te obalenia, po które szedłeś, one były wykończone, one były takie, które zaznaczały, robiły po prostu swoją robotę. Fajny pomysł na to, kiedy brakowało Ci przez chwilę tlenu. Czasami było tego widać, że tej kondycji na chwilę brakowało, ale potem potrafiłeś jakoś to wyrównać. Słuchaj, troszeczkę odłożyło się na Twojej twarzy. Jak się czujesz? Czy coś Tobie dolega? Nie, wydaje mi się, że nie. Jedynie co tak zdradzę małą tajemnicę, że miałem przed walką pęknięty palec u stopy, drugi od dużego. Nie wiem, czy widzisz, no jest trochę spuchnięty. Nie był taki siny przed walką, bo gdzieś przez te 3 tygodnie się gdzieś sam zaleczył, zregenerował. No ale też na walce trafiłem 2-3 razy stopą, akurat tym palcem. No i że tak powiem, przy tych low kickach, przy calf kickach mnie ta noga po prostu sama hamowała i gdzieś tam może ten przestawałem plan realizować. Bo tak jak mówię, miały wchodzić co jakiś czas luźne kopnięcia, ale też w odpowiednim momencie Filip Sawowy zabierał tą nogę, no i musiałem niefortunnie trafić z 2 czy 3 razy. To ostatnie moje pytanie na rozluźnienie. Jaka jest geneza polecenia fake Łyda? Padło chyba z 200 razy podczas walki. Że tak powiem, lewy prosty, nawet nie lewy prosty z uderzeniem, tylko zamarkować tą lewą ręką cios, że niby nie uderzam, a idzie noga, więc tak to miało wyglądać. No i tak wyglądało większość poleceń, robiło robotę, odkładało się. Marek, 3 zwycięstwa pod rząd, więc lecisz dalej w tej swojej kategorii. Kibicujemy i powodzenia. Oczywiście, dziękuję Paulina. Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Paulina Klimek i jesteśmy po raz drugi w Gorzowie jako KSW. Jest właśnie gala numer 104, a ze mną Bartosz Kurek, nie mylić z tym siatkarzem, i dzisiaj zdobywasz 4. już zwycięstwo w profesjonalnej karierze, ale pierwszy raz poprzez knockout. I jakie emocje towarzyszą Tobie teraz? No, bardzo się cieszę. Kurde, tak miało być, taki był plan, dopracowaliśmy te uderzenia, bo zawsze miałem kowadła w rękach, jestem bardzo mocno bijącym zawodnikiem, ale z trenerami dopracowaliśmy, żeby po prostu te ciosy dochodziły do szczęki, żeby były takie po prostu nokautujące, no i to jest właśnie owoc tej pracy ostatniej. Słuchaj, muszę Ci przyznać, że nawet po pierwszej szarży było widać tę dynamikę, że jesteś bardzo zrywny, no i że to siedzi. Powiedz mi, co sprawiło, że Twoje poprzednie pojedynki nie kończyły się w ten sposób? Skoro miałeś świadomość swojego silnego ciosu, coś Cię w takim razie musiało blokować? Wiesz co, no mówię, może wcześniej byłem takim zawodnikiem bardziej statycznym, ale teraz właśnie wprowadziliśmy to, żeby trafiać czysto na szczękę i żeby pracować z tego impulsu, nie? Taka, żeby ta praca była dynamiczna, szybka i te ciosy wtedy dużo więcej ważą. No i
udało się. Słuchaj, jesteś nadal niepokonany, jeżeli chodzi o profesjonalną karierę. Tak naprawdę ona dopiero zaczyna nabierać tempa, to jest Twój początek. Jaki masz pomysł na siebie na ten rok i na Ciebie w organizacji KSW? No, ja słyszałem coś, że w Gdańsku ma być gala w wakacje, także jeśli byłaby taka opcja, to jestem chętny. Też mam tam sporo kolegów. Tutaj myślę, że fajną pulę biletów też bym sprzedał na pewno w Gdańsku. I jeśli federacja będzie chętna na ten Gdańsk, to ja jestem chętny i na koniec roku jeszcze jakąś walkę zrobić. Chcę walczyć jak najwięcej, także no, czekam na oferty i nie ukrywam, że no nie, może jest to jeszcze troszkę za szybko, ale chciałbym kogoś z rankingu dostać. Wiem, że stać mnie na to, żeby bić się po prostu walki rankingowe z bardzo dobrymi zawodnikami. Myślę, że po takim występie jak dzisiaj spokojnie możesz się powoli rozpychać łokciami, bo było to bardzo, bardzo spektakularne. Ja Tobie gratuluję, a teraz świętuj, celebruj i życzę miłego oglądania dalszej części gali. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepsze z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek i nadal trwa gala KSW 104. Jesteśmy w Gorzowie już po raz drugi, a z nami jest Szymon Karolczyk, który dokłada trzecie z rzędu zwycięstwo, jeżeli chodzi o swoje ostatnie występy. Powiększasz swój rekord do 7-3. Bardzo ładnie to wygląda na papierze, coraz lepiej. Czy jesteś zadowolony ze swojego dzisiejszego występu? Po części tak, po części nie. Pierwsza runda troszkę mnie pospinało. Próbowałem wyczytać mojego rywala Koperę, ale tak jakoś ciężko było i ręce mi tak spięło, bo bałem się wejść w ten dystans, bo uderzył takim mocnym ciosem, gdzie mnie trafił i tak mówię, miałem takie zawahanie, żeby nie wchodzić, bo też ma uderzenie, nie? Ale i straciłem pewność siebie w swoich uderzeniach, kiedy mam bardzo dobre i mocne i tak troszkę zachowawczo i fajnie mi też wpadał mocno i mogłem też kontrolować go na siatce, czułem mega przewagę fizyczną, bo też byłem cięższy od niego i czułem, że minimalnie punktuję tą walkę na ścianie nawet, więc starałem się tak pierwszą tą zachowawczo zawalczyć, ale drugą przeleżałem, też go dobrze kontrolował, nie dawał mi stać i tak sobie myślę, dobra, przeleżę drugą rundę do końca, a w trzeciej się odpalę i myślałem, że tak 1-1 na kartach to będzie, no i w trzeciej dam się wszystko, no i tak wyszło, że dałem się wszystko i mówię teraz albo nigdy i muszę to zrobić, nie? I się udało. No właśnie, a propos tego ciężaru, o którym już wspomniałeś, musimy wrócić do tego trudnego w sumie dla Ciebie tematu. Przestrzelasz wagę nie po raz pierwszy. Powiedz mi, jakie masz plany, jeżeli chodzi o przyszłe dywizje? Jak skomentujesz w ogóle to, co się dzieje z tym procesem u Ciebie? Ogólnie stwierdziliśmy razem z moim sztabem szkoleniowym i menadżerem, że po prostu jak już nie zrobiłem drugi raz kategorii 70 kg, ostatnio przestrzeliłem na 700 gramach, że miesiąc, półtora wcześniej się dowiedziałem o walce, a były jeszcze święta, to nie poszło to zbijanie wagi. Ja na co dzień ważę tak z 86, maksymalnie miałem 90, to ogólnie dużo, ale normalnie jak jem tak wszystko to 86-87, a tyle ważą zawodnicy na 77 kg, więc stwierdziłem, że szkoda tego zdrowia, mam 25 lat, a od teraz zbiłem 7 kg 200 w dobę, to jest hardcore, nigdy w życiu tyle nie zrobiłem. Ci co robią wagę to wiedzą, że 7 kg to jest ogólnie chore, nie? Naprawdę chore. 3-4 kg to okej, fajnie, nie? Ale 7 kg, dokładnie miałem 7600, pół kilo mi zabrakło i zemdlałem w saunie. Jak chodziłem do sauny, to zrobiłem saunę, wyszedłem i potem mówię, kurde, mam mało czasu do 10, żeby wagę zrobić, to poszedłem sobie samemu do sauny, wyszedłem, za szybko wstałem, dobrze był kolega i tak idę po ścianie i nagle zjazd. Odjechałem, straciłem godzinę na zbijanie wagi, myślę, że bym zrobił do końca, ale zrąbałem sam i nie zbiłem tej wagi, więc mówię, szkoda zdrowia, wolę sobie zrobić na spokojnie i mieć dużo tlenu, wszystkiego, no i na pewno zdrowiej. Szymon, jak to podsumować? Kolejne doświadczenie zebrane, jest zwycięstwo, więc bardzo dobrze, ale jest też nad czym pracować, są jakieś tam deficyty, które trzeba w pewien sposób wypełnić. Życzę Tobie, żebyś dalej na fali tych zwycięstw, bo masz 3 pod rząd, jak już wspominałam na początku wywiadu, żeby dalej to szło w dobrą stronę i zarówno dietetycznie, jak i umiejętnościowo i żeby trochę więcej tych ciosów było, bo jak jest kontrola i jest siła, to można próbować zaryzykować. Ja Tobie życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję, celebruj! Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję wszystkim kibicom, moim sponsorom i każdemu, kto dokłada cegiełkę do mojego rozwoju. No i Wam wszystkim tu wszystkim z KSW, szczególnie Pauliny Klimek, bo dzisiaj jest Twój dzień, też wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, proszę. No i dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz. Dziękuję.
Proszę Państwa, witam wszystkich. Ponownie jesteśmy nadal w ciągu gali KSW 104. Jesteśmy w Gorzowie, a ze mną Sergiusz Zając, moi drodzy. Chyba mamy postrach w organizacji. 8-1, kolejny knockout w pierwszej rundzie. I po prostu to było bardzo agresywne, bardzo mordercze, a Ty teraz z takim stoickim spokojem jesteś tu, oddychasz sobie, nic Ci nie dolega i chyba jesteś bardzo, bardzo zadowolony, ale okazujesz to na swój sposób. Cześć, witam wszystkich. No, przepraszam, trochę jestem zmęczony z tych wszystkich nerwów, z tej walki. Troszkę niżej, bo się stresuję. O stoicki spokój, no kurczę, powiem Ci, że wszyscy zawodnicy profesjonalni są spokojni, wiesz. Nigdy byś w życiu nie pomyślała, że akurat ten gość na ławce jest zawodnikiem, a wiesz, a w klatce zabija, nie? Czy tam boksuje, no ładnie mówiąc. Powiedz mi, czy właśnie czegoś takiego się spodziewałeś, jeżeli chodzi o Twoje starcie z Michałem? Czy wiedziałeś, że mniej więcej tak to będzie wyglądać? Czy stosowałeś swoją strategię? Stosowałem swoją strategię, czy wiedziałem, jak to się potoczy, wiesz co, no nie wiem, jak to się potoczy, kolejny raz mówię w wywiadach, więc powtórzę, nie wiem, czego się można spodziewać, wiesz, to jest walka, wiesz, przeciwnik w poprzedniej walce robi to, ze mną może zrobić coś innego, także trzeba być gotowym na wszystko. No i to wszystko, no kurczę, cieszę się, że się tak potoczyło na moją korzyść. Opowiedz coś o tych łokciach, bo to były takie bardzo fajne, z góry bite łokcie, rzadko widzimy je w taki sposób rzucane w MMA, ale jak widać robią bardzo, bardzo dobrą robotę. Bardzo się cieszę, że rzadko spotykane, no mam nadzieję, że uda mi się je powtórzyć gdzieś w następnych walkach. No tak jak KSW raz napisało pod skrótem mojej poprzedniej walki Hell Elbows, także nowe w kolekcji. No i ostatnie pytanie ode mnie, żeby Cię za długo nie męczyć i żebyś mógł sobie spokojnie odpocząć i celebrować. Jaki masz pomysł na siebie w tym roku? Jaki mam pomysł na siebie w tym roku? Nie wychodzić z formy i walczyć jak najwięcej się da, wiesz, może uda się jakieś zastępstwo, no, być gotowym cały czas. No dobrze, słuchaj, jesteś wielkim tak naprawdę talentem i zapowiada się naprawdę wystrzałowo w Twoim wykonaniu. Czekamy na kolejne starcia, a teraz świętuj. No, będę świętował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu, nadal jesteśmy w ferworze gali KSW 104, z tej strony Paulina Klimek, a ze mną Bartek Leśko, który po naprawdę ciężkiej i wyrównanej, imponującej walce rozprawia się z Maćkiem Spartanem Różańskim, urywając jednogłośną decyzją te właśnie batalie. Jak się czujesz? I powiedz mi najpierw, skomentuj może reakcję kibiców, bo była jednoznaczna. No cóż, no ważne, że był jakiś odzew. Ważne, że walka wywołuje emocje, czy w jedną, czy w drugą. No emocje są różne, nie? I ich się nie klasyfikuje. No wiadomo, Maciek jest gdzieś bliżej stąd, jego ziemia, jego kibice, no ale MMA to nie zapasy i obalenie nie robi jakby różnicy. Ja czułem, że zwłaszcza na koniec, jak byłem z dołu, to szukałem łokci za wszelką cenę i to jakby ja dążyłem gdzieś do destrukcji w tej walce. No ale dziękuję bardzo Maćkowi, bo naprawdę twarda walka, twardy przeciwnik. Cieszę się, że mogłem z nim się zmierzyć, bo już od samego początku jakby darzyliśmy się szacunkiem, była taka sportowa, męska energia, no i dzisiaj męska walka w klatce i myślę, że o to chodzi w tym sporcie. Tak, było widać tę bardzo ładną wymianę i dużo szacunku. Dziękujemy, trenerze. Było widać nawet właśnie pomiędzy waszymi narożnikami dużo respektu, ponieważ później po walce wszyscy trenerzy wymienili się uściskami dłoni i tym szacunkiem obopólnym. Powiedz mi jedną rzecz, wytypuj, którą Ciebie Maciek zaskoczył i jedną rzecz, z której Ty jesteś z siebie dzisiaj zadowolony. Zaskoczył mnie trochę tym, że naprawdę dobrze robił presję na mnie i ciężko mi było kopać, a to był mój atut na tą walkę i jakoś tak nie wiem, nie czułem dzisiaj moich nóg. Nie wiem, czy to może ze zmiany kategorii wagowej wynikało, ale te kopnięcia były takie trochę wolne, trochę pchane poza dystansem. Tu mnie zaskoczył, a ja jestem zadowolony, myślę, że ze swojej koncentracji i no jestem bardzo zadowolony z tego, że zeszły rok, 2 przegrane, to był dla mnie taki test od wszechświata, jak bardzo chcę być w tym sporcie, jak bardzo mi zależy i czy jestem gotowy. I myślę, że ostatnią walką i tą walką pokazałem, że jestem.
Słuchaj, ta zmiana kategorii wagowej to już jest moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Widać, że sobie bardzo dobrze radzisz z tężyzną fizyczną przeciwników. Jest tego teraz troszeczkę więcej. Po czym było to widać szczególnie? Po tym, jak potrafisz wstać do góry z kontroli, z tej połówki Maćka, której miał kilka razy podczas tej walki. Nawet komentatorzy zwrócili na to uwagę. Świetna robota. No tak, gdyby wielkość miała znaczenie, to słoń, a nie lew byłby królem dżungli, także no szybkość, timing, precyzja, myślę, że to jest ważniejsze. Bartek, serdecznie gratuluję. Rozpychaj się łokciami w tej nowej dywizji i myślę, że możesz spokojnie celebrować kolejne zwycięstwo w KSW. Bardzo dziękuję wszystkim, pozdrawiam Was. Proszę Państwa, nadal trwa ferwor gali KSW 104, z tej strony Paulina Klimek i wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom. Ja dołączam się tutaj do apelu Eweliny, który był bardzo ładny w klatce. Miałaś okazję się wzruszyć, miałaś okazję powiedzieć, jakie masz przesłanie i miałaś okazję zrobić fenomenalną robotę. Ewelina, Ty się urodziłaś po to, Ty wchodzisz i Ty wiesz, czego chcesz od życia i właśnie tego chcemy oglądać. Może tak wyglądać, że ja się urodziłam do tego, ale to jest bardzo ciężka praca. Ja też przed tą walką bardzo dużo pracowałam nad mentalem, nad głową, nad tym, żeby wejść do tej klatki i zrobić to, co trenowałam. Nie przyszło to łatwo. Ja przeczytałam wiele książek, przerobiłam ze sobą naprawdę wiele materiałów. Zawdzięczam to też mojemu kochanemu chłopakowi, który tak naprawdę pociągnął mnie w stronę tego rozwoju tego mentalu i myślę, że to sprawiło, że tak fajnie to wyszło. Wiesz, to bardzo dobrze, że doceniasz tę stronę gry głowy, ale tutaj trzeba zaznaczyć Twoją fizyczność, bo po prostu przewaga była, no zjadłaś Sofię, zjadłaś ją, tam nie było żadnego ciosu ze strony przeciwniczki, a to jak słuchałaś pokornie Huberta Lotty i Twojego narożnika, jeżeli chodzi o pozycje grapplingowe, szanowanie pozycji, przechodzenie, to wszystko było bardzo pokorne i tak jak widać, nie podpalasz się, więc fizyczność plus głowa równa się królowa. Tak nie typowo zrymowałam, nie czułam tego. Tak, no myślę, że to jest przepis na sukces, ale przede wszystkim też pokora. Słuchać narożnika, słuchać tego, co mają do powiedzenia, tego, jak dobrze radzą, oni widzą też więcej. Ja też myślę, że jestem, chociaż może czasami tego nie widać, ale jestem bardzo pokorną zawodniczką i bardzo słucham narożnika, tego, co nie mówią. Bardzo też dużo pracowałam w tych przygotowaniach. Bardzo mocny prawy i ten lewe kopnięcie zawdzięczam mojemu trenerowi Romanowi, który poświęca mi bardzo dużo czasu, razem trenujemy. Także no myślę, że też ten rok w Ankosie zrobił swoje, to szanowanie pozycji naprawdę przez ten rok już dużo się nauczyłam i uważam, że możemy fajnie właśnie współpracować dzięki temu. No właśnie, chciałabym zapytać o sytuację klubową. Już jakiś czas zasilasz stajnię Ankos MMA. Teraz macie newralgiczny taki czas w swoim klubie bez trenera Andrzeja, który swoją charyzmą i swoją całą osobowością po prostu tworzył ten klub. Powiedz mi, jak bardzo odczuwacie jego brak? Jak widać, jeżeli chodzi o wyniki klubowe, bo dzisiaj Ty i Szymon królujecie. Dajecie radę i pokazujecie trenerowi Andrzejowi, że jego nauka nie idzie w las długoterminowo. Tak, w ogóle dla mnie to było bardzo duże wydarzenie, bo ja bardzo chciałam wygrać pod szyldem klubu Ankos MMA. Trener Andrzej przyjął mnie do klubu tak naprawdę otwartymi rękoma, a wtedy, kiedy byłam na, że tak powiem, życiowym zakręcie odchodząc z Czerwonego Smoka. Niestety nie udało mi się wygrać pierwszej walki z Marią Silvą, go też wtedy nie było w narożniku, bo musiał jechać do Czech. I też chciałam tą walkę właśnie jemu zadedykować z tego względu, że bardzo chciałam pokazać, że dziękuję mu za to, że tak serdecznie mnie przyjął. Oczywiście jego brak jest bardzo odczuwalny w klubie, ale staramy się właśnie wynikami pokazać, że ta maszyna przez niego naoliwiona dalej jedzie i że robimy to dla niego, że jak wróci, że wróci do takiego klubu, jaki zostawił, a nic nie będzie w rozsypce, tylko wszystko będzie takie, jak zostawił tak naprawdę. Czy tata, o którym wspominałeś, miał okazję Ciebie oglądać teraz? Mam nadzieję, ale nie wiem dokładnie, ponieważ wczoraj miał operację. Zmaga się z chorobą nowotworową, ale jest naprawdę wielkim wojownikiem, nie poddał się, wszystko jest na dobrej drodze i dlatego też chciałam tą walkę zadedykować jemu. Moja mama niestety też nie przyjechała, ponieważ jest po zawale i te walki strasznie ją stresują i z tego względu woli oglądać niestety przed telewizorem, bo bardzo się boi o swoje zdrowie. To oczywiste i też boi się o Ciebie, o swoją córkę. My dołączamy się oczywiście do życzeń zdrowia dla taty, pozdrawiamy również mamę i życzymy wszystkiego dobrego, nie tylko kobietom, po prostu. Ale wszystkim życzymy wszystkiego dobrego, dużo miłości i piękna sportu. Dziękuję. Ewelina, gratulujemy, pędzisz jak wiatr. Dziękuję bardzo.
Z tej strony Paulina Klimek i nadal trwa gala KSW 104. Znajdujemy się w arenie Gorzów, a ze mną miodożer, proszę Państwa, Tymek Łopaczyk, rozpędzony 5. Tak, Tymek, to już jest 5 zwycięstw z rzędu, więc naprawdę pędzisz jak struś pędzi wiatr. W pierwszej rundzie rozprawiasz się przed czasem z Oskarem Szczepaniakiem, takim talentem, diamentem, który wszyscy chwalą, ale chwalą też Ciebie i dzisiaj to Ty wychodzisz zwycięsko z tego starcia. Czy jesteś zadowolony z przebiegu? Nie no, cieszę się bardzo, nie? Kurde, były też schody, także trzeba było wyjść z kryzysu. To jest, myślę, że cenne doświadczenie i że udało mi się Oskara zastopować, też się mega cieszę. No, najdłuższy win streak w mojej karierze, także kurde, to jest dla mnie wielka chwila, nie? Naprawdę jest dla mnie wielka chwila. No to ciesz się nią i celebruj. Słuchaj, zobacz, nie dość, że najdłuższy win streak w swojej karierze, to jeszcze w najtrudniejszym jej momencie, bo teraz już będzie tylko trudniej. Teraz już będą naprawdę ambitne rzeczy po drodze. Ja po to tu jestem, żeby nie było łatwo. Będzie trudno, ale ja też będę tą trudnością w drodze do marzeń chłopaków, nie? Tymek, to może wróćmy do tego kryzysu. Opowiedz, co tam się działo i dlaczego uważasz, że było wyjątkowo trudno. Bo my nie czujemy tego, jak czujesz to ty. Dostałem obrótówkę, idealnie mnie pod łokieć trafił. Przytkało, poszedł paroma akcjami. No i tam trzeba było zapać drugi dech, ale się udało panować, także no i udało się skończyć. W momencie, w którym właśnie, bo tam było 5-6 takich czystych cepów seria i potem pod siatką, kiedy Oskar przysiadł, to już wiedziałeś, że te rozpuszczone ręce robiły robotę. Wiedziałeś, że to już jest koniec, te ułamki sekundy, co czułeś? Widziałem jak po trafieniach mieliśmy cały czas kontakt wzrokowy przez całą walkę i wiedziałem, że po tych ciosach nie patrzy na mnie, tylko po ziemi i wiedziałem, że to jest ten moment, w którym mogę przycisnąć i zaatakować, aż go miałem na siatce. Kurczę, jak my się w parterze znaleźliśmy? Oskar przysiadł po twoim ciosie. Okej. No, I ty ale go jak już tam- miałem na siatce, to już czułem, że trzeba cisnąć, nie? Słuchaj, Tymek, twój rekord obecnie to jest 13-3. Czy wiesz, kto ma taki sam? Tutaj w KSW? W twojej dywizji? Igar Michaliszyn? Muslim Tulszajew. Muslim Tuszajew, zapraszam do tańca. To ja trochę sprowokowałam. Słuchajcie, co da organizacja, to biorę. Nie wybrzydzam, idę po marzenia, nie? Najwyższe szczyty przed nami i najlepsze dopiero przed nami. Jasne. W takim razie celebruj, świętuj z całą swoją drużyną, z całą swoją ekipą, a my dołączamy się do tych świętowań tak naprawdę, nie? Bo cieszymy się razem z Tobą. Dziękuję. Proszę Państwa, gala KSW 104 właśnie dobiegła końca. Z tej strony Paulina Klimek i ze mną jest tymczasowy mistrz KSW kategorii średniej Piotr Kuberski, który przed czasem rozprawia się z bardzo twardym, bardzo twardym i charakternym Tomiem Romanowskim. I właśnie może zacznijmy tę rozmowę od Twojej opinii na jego temat. Co myślisz teraz o nim jako o zawodniku, jako o osobie? Głowa z betonu. Ale wiedziałem, że go naruszyłem kilkukrotnie i tym prawym high kickiem w drugiej rundzie i prawy prosty, lewy sierp dostał. Widziałem, że mocno mrużył oczy. Już często też nie reagował na mój lewy prosty, który też mocno trafiał, przepraszam. Ale czułem, że te ręce naprawdę siadają na jego twarzy i jakby to się nie skończyło w trzeciej, to by się skończyło w czwartej. Chyba, żebym po prostu jakimś, może nie lakim punchem, ale jakbym nie zachował tego instynktu takiego zabójcy, to mógłbym ją strzelić, ale czułem, że ta walka im dalej w las, tym jest bardziej moja. No właśnie ten instynkt, Piotrek, to jest coś, co właśnie sprawia, że jesteś tak niesłychany i nie ma na Ciebie metody, jak do tej pory, co widzimy, czego dowód widzimy właśnie na Twoich barkach. Słuchaj, pierwsza runda, koniec pierwszej rundy i intensywny wrzask Kubera, a Ty się odwracasz do widzów i ich uciszasz. I teraz pytanie, czy chciałeś sam się skoncentrować, czy nie słyszałeś narożnika? Co się działo? Pierwszy raz widziałam coś takiego. Narożnik, zdecydowanie narożnik. Chciałem właśnie, żeby podpowiedzi szły z narożnika, bo totalnie nie słyszałem nic. Czasami przebijało się między Kubera, ich wdechem, dopiero i już nic nie słyszałem, nie? Dlatego to się obróciłem, mówię, proszę was, bądźcie chwilę cicho, bo was nie słyszę po prostu, nie? No, ale nie, oni są kochani, ja ich kocham najmocniej i sorry za to, ale też chciałem być mocno w walce, a nie mogę być w walce, bo nie słyszałem totalnie narożnika. Dobrze.
I teraz przebieg walki to była stójkowa batalia i każdy robił to, co umie robić najlepiej w swoim stylu. Ty właśnie zachowawczo, ale bardzo mądrze, szukając luk i im dalej w walkę, tym więcej ich widzisz, a Tomek, jak to Tomek, swój taki ćwierć dystans, bardzo trudny w odgadnieniu, skuteczny, ale jednak bateryjkę wyczerpuje też bardzo mocno, bo dużo kosztowało go doskakiwanie do ciebie. Aktywne nogi zdecydowanie. Czasami gdzieś tam trafiał mnie, ale starałem się właśnie te ręce mieć dość wysoko. Czasami nawet jak gdzieś się wbijał, próbowałem tym łokciem go gdzieś zatrzymać, czasami kolanem. Nawet nie tyle, żeby go trafić, a że nawet jeżeli chciał bardzo mocno szarżować, a widzieliśmy w walce, że nie szarżował, że mógł po prostu się... Myślę, że to po części poczuł, że gdyby za mocno przyszarżował, albo by się nadział na kolano, albo na łokieć i ja dzięki temu mogłem go sobie stopować. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale też Tomek nie szarżował tak mocno. Często to ja go zamykałem na klatce, gdzie on taki nie jest. No i myślę, że ten game plan był bardzo dobrze wykonany. Też dużo tych front kicków, trzymanie go z dystansu. Jak widziałem, że jak wchodził i było że bardzo dużo tej siły wkładał, dlatego też łapy były wysoko. Przez to też mówię, Piotrek, jeżeli cię nie trafi, a masz to na blok, to prędzej czy później spuchnie, no bo nie da się tak robić 5 rund. No i faktycznie ta trzecia runda przyniosło to, że te jego mocne ciosy, które gdzieś próbował we mnie trafić, blokowałem, przez to też jego takie witalność zaczęła spadać. Czy masz teraz w swojej psychice taki odhaczony kwadracik, że już zrobiłem to, co tutaj jest? Wiesz co, jeszcze nie dowierzam. No chyba jeszcze nie. Bo się nie popłakałem, dostałem ten pas, chyba, nie pamiętam. Wiesz co, nie wiem, która to była walka, ale chyba też po walce w poprzedniej federacji, kiedy zostałem też mistrzem. Też nie pamiętam, że pierwszy tydzień ja nie wiem, co jest co, ale gdzieś czasem jak leży te trofeum w domu i tak patrzę, mówię, kurde, no chyba faktycznie jestem mistrzem i tu też na chwilę obecną, może nie, cieszę się bardzo, ale jeszcze to do mnie dociera. Słuchaj, tak teraz dopiero patrzę na twoją twarz, która jest prawie nieskazitelna. Nie widać, że przed chwilą coś się dużego działo. Oczywiście zmiana fryzury, doceniamy to poświęcenie, ale tak naprawdę nie ma żadnych obrażeń i chciałam zapytać o resztę ciała. Jak się czujesz, czy coś ci doskwiera, czy gdzieś cię naruszył może Tomek? Kopał kilka half kicków, ale nie były one znaczne. To, że czasami zmieniałem też pozycję, to nie to, że go trafiałem, tylko widziałem, że jak ja chciałem kopnąć, nie trafiałem, z kolei on kopał, trafiał, dlatego że często sobie zmieniłem pozycję na mańkuta, żeby go trochę wybić z rytmu i później wracałem z powrotem, tak? Ale to nie było gdzieś, szczerze najbardziej to mnie bolą ręce. Bo trzeba było trochę ich nawsadzać. Proszę Państwa, mamy nowego, tymczasowego, ale kto wie, czy wkrótce może nie będzie jakiejś unifikacji tytułów, oczywiście poprzez walki, żeby było sprawiedliwie. Piotr Kuber-Kuberski nowym mistrzem i dzisiaj niezwykle analityczny i chłodny, ale jak widać jest to metoda, a niekoniecznie w szaleństwie zawsze ona. Gratuluję i celebruj. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Pięknie.